Dzień dobry Państwu. Otwieram punkt pierwszy. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram obrady 31. zwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 13, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających i uczestnicząc w sesji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Witam serdecznie wszystkich radnych. W imieniu własnym radnych witam naszych gości, panią Magdalenę Wójcik, wójta gminy Mełgiew, panią Annę Dygulską, sekretarza gminy Mełgiew, panią Agnieszkę Kulis, skarbnika gminy Mełgiew. Witam pana Michała Petrowicza, członka zarządu powiatu świdnickiego, panią Annę Pytkę, radną powiatu świdnickiego. Serdecznie witam pracowników Urzędu Gminy biorących udział w sesji, sołtysów, przybyłą publiczność oraz osoby oglądające nas za pomocą transmisji w internecie. Zamykam punkt pierwszy, otwieram punkt drugi. Panie i panowie radni oraz zaproszeni goście z zaproszeniami na sesję otrzymali projekt porządku obrad. Jednak w międzyczasie do Rady Gminy Mełgiew wpłynęła petycja w sprawie podwyżki opłat za wynajem pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Jackowie. Opiniowaniem zagadnienia zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Przedłożony został projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. W związku z powyższym proponuję wprowadzić ten temat w punkcie 9 przed wolnymi wnioskami i informacjami. Pozostałe tematy przyjęłyby kolejne numery. Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w związku z proponowaną zmianą? Nie widzę, to proszę wprowadzić. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszego porządku obrad? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że punkt ten został wprowadzony do dzisiejszej sesji. Proponowany porządek obrad będzie się przedstawiać następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, interpelacje i zapytania radnych. Punkt czwarty, informacja wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Punkt 10, wolne wnioski i informacje. I punkt 11, zakończenie obrad. I teraz przegłosujemy ten cały porządek obrad z tym wprowadzonym. Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. I kto się wstrzyma? Proszę podnieść rękę. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Zamykam punkt drugi, otwieram punkt trzeci. Interpelacje i zapytania. Nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Proszę panią Magdalenę Wójcik, wójta gminy Mełgiew o przedstawienie informacji o podjętych działaniach w okresie między sesjami. Sesję mieliśmy 2 tygodnie temu, także proszę bardzo pani wójt. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, tak jak tu pan przewodniczący podpowiada, faktycznie będzie krócej, bo to tylko 2 tygodnie, ale podzielę się z tymi informacjami najważniejszymi. W dniu 2 lipca upłynął termin składania ofert w postępowaniu pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępiec w gminie Mełgiew z podziałem na 3 części zamówienia. W części pierwszej to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Modrzewskiego, Krasińskiego, Morsztyna i Niemcewicza, gdzie wpłynęło 12 ofert. W części drugiej budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Olimpijczyków i Spokojnej, również
11 ofert i w części trzeciej budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wyspiańskiego i Niemcewicza w miejscowości Krępiec, gdzie również wpłynęło 11 ofert. Na obecną chwilę to też Państwo wiecie, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do KPO i monitorujemy sytuację z tego względu, że jesteśmy na liście na 53. miejscu, a tak naprawdę rozliczyć te inwestycje z KPO trzeba do 31 lipca. Jest to sytuacja wyjątkowa i jeszcze to się nie przydarzyło, żeby nie mieć najpierw umowy dotacyjnej, a jakby takie odwołanie się do tego, że te osoby, te samorządy, które wykonały, żeby miały pierwszeństwo. No, zawsze każda gmina czeka najpierw na zadeklarowanie tych pieniędzy dotacyjnych, a potem dopiero przystępuje się do ogłoszenia zamówienia publicznego. Z KPO jest na tyle trudna sytuacja, że nasze państwo polskie ma się rozliczyć z Unią Europejską do 31 sierpnia. Został przedłużony termin dla gmin do 31 lipca, ale to nie zmienia faktu, że to są terminy, które są nierealne do wykonania. Samorządy gminne na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim sporządziły pismo przekazane do Ministerstwa Rolnictwa celem dialogu z Unią Europejską, żeby do końca roku wydłużyć ten termin możliwości wykorzystania tych dotacyjnych pieniędzy. Czekamy oczywiście na ruch ministerstwa, czy podejmie takie rozmowy z Unią Europejską i od tego będzie uzależnione, czy będziemy wykonywać tą realizację, czy nie. Na obecną chwilę w takim zakresie nie ma szans na tą dotację. Jeżeli byłby wydłużony termin, to takie szanse są. Natomiast chcę powiedzieć, że po analizie tych ofert faktycznie są bardzo korzystne ceny. Oczywiście musimy je przepadać pod kątem rażąco niskiej ceny i to tylko powoduje we mnie takie zastanowienie, czy chociaż jednego odcinka byśmy nie zrobili. Natomiast to też chcę powiedzieć, że w zamówieniu publicznym od razu jest odniesienie, że jeżeli nie uzyskamy dotacji, to umowa po prostu nie będzie podpisywana. Więc tu jest taka klauzula zawarta, że podpisanie umowy determinuje uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Natomiast będziemy się zastanawiać, czy faktycznie chociaż jednego odcinka nie zrobić z tych trzech, z tego względu, że ceny są takie, które by nas satysfakcjonowały po prostu. Natomiast trzeba by było podkreślić, że byśmy robili to tylko i wyłącznie z pieniędzy budżetowych. W nowej perspektywie na pewno będą kanalizacje, czyli będą na to jeszcze dotacje, na pewno nie w 100% finansowane tak jak tutaj z KPO, tylko w przedziale 80-85%. No ale z drugiej strony popatrzmy, że mamy gotową dokumentację i moglibyśmy poczekać i jednak te 80% minimum dotacji wziąć, tak, a nie w 100% z własnych pieniędzy to realizować, więc raczej ta gospodarka wodno-ściekowa będzie troszeczkę odwlekana, żeby korzystać ze środków zewnętrznych. Również w dniu 9 lipca z uwagi na pytania, które wpłynęły od wykonawców dotyczące postępowania budowy toru rowerowego typu pump track o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mełgiew, wydłużyliśmy termin składania ofert do 15 lipca do godziny 8. I proszę Państwa, w dniu wczorajszym, prawda Pani Skarbnik? Tak, w dniu wczorajszym byliśmy u Pani Dyrektor Brzyskiej w Urzędzie Marszałkowskim. W środę, przepraszam, bo już dzisiaj piątek, w środę 8 byliśmy w Urzędzie Marszałkowskim i podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy zintegrowanej infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Mełgiew w miejscowościach Krępiec i Nowy Krępiec wzdłuż ulicy Spacerowej i Szkolnej. Aktualnie będziemy zajmować się przygotowaniem postępowania w związku z otrzymaniem tej dotacji. Fakt, że oficjalnie rozdanie umów będzie 22 lipca. Ja tylko przypomnę, że przy ulicy Szkolnej wykonamy ponad 1413 metrów ciągu pieszo-rowerowego i chcielibyśmy, jeżeli tylko nasze analizy się powiodą, żeby jeszcze tą realizację wykonać w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Spacerową, przetarg będziemy ogłaszać w okolicy listopada, żeby prace na ulicy Spacerowej rozpoczęły się wiosną
i zakończyły się w okresie już letnim. Na ulicy Spacerowej mamy do wykonania ponad 1054 metry ścieżki pieszo-rowerowej, ale pamiętajmy, że tam mamy też przebudowę układu drogowego, co jest oczywiście kosztem naszym. Będzie tam po prostu więcej prac, więcej bałaganu, nie chcielibyśmy tego zostawiać na okres zimowy i dlatego też rozsądniejsze będzie, żeby to zamówienie realizować z początkiem wiosny przyszłego roku, ale no myślimy, że przy ulicy Szkolnej udałoby się zrealizować jeszcze to zamierzenie tym rokiem. Ja tylko przypomnę, że dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy, to 2 716 585 zł 47 groszy. Oczywiście zobaczymy, jak będzie po przetargach, jak to dofinansowanie będzie zmieniało kształt. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym była Komisja Gospodarki Komunalnej, gdzie był punkt dotyczący prezentacji przez Polskie Linie Kolejowe PLK korekty wariantu numer 4. Wszyscy Państwo radni, wszyscy sołtysi otrzymali taką informację. Ja poinformowałam przedstawiciela mieszkańców o tej komisji i bardzo dużo mieszkańców faktycznie było. To była prezentacja, mamy zapewnienie, że dostępne dla wszystkich mieszkańców materiały będą w przyszłym tygodniu, w środę lub w czwartek, ponieważ argumentowała to kolej, że we wtorek mają spotkanie w Łęcznej, a chcieliby, żeby w równym czasie wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do tego materiału. Oczywiście ci mieszkańcy, którzy wczoraj byli na komisji, bo wiecie Państwo, że na komisję może przyjść każdy, to już się zapoznali z tymi zmianami, które zostały wprowadzone. Natomiast no, ci, którzy nie mogli być, czy nie spojrzeli na stronę, czy nie zostali poinformowani przez przedstawiciela mieszkańców Strzeszkowic, to ten materiał będzie dostępny w przyszłym tygodniu. Również miałam spotkanie z mieszkańcami gminy Mełgiew, którzy korzystają z programów sportowych delegowanych przez ich zakłady pracy, a realizowane przez tak zwaną salę fitness. Tu właśnie już, jak Pan Przewodniczący powiedział, jest złożona petycja do Rady Gminy i do Wójta Gminy. Natomiast to też tylko przypomnę, że my 2 spotkania mieliśmy z Komisją Oświaty na ten temat i myślę, że tutaj zdanie mamy wypracowane i w takim też duchu, uwzględniając oczywiście i argumenty, które dzisiaj przedstawiłam na Komisji Oświatowej, będziemy w takim duchu odpisywać na tą petycję. Proszę Państwa, też w tym tygodniu byłam w sumie oddelegowana ze Związku Gmin Lubelszczyzny w tak zwany teren. Byłam w 3 gminach, w gminach Białopole, w gminie Żmuci, w gminie Dorochusku, zachęcając te samorządy do przystąpienia do Związku Gmin Lubelszczyzny, gdzie ta działalność nasza jest szeroka, która dba o to, żeby legislacja na poziomie rządowym były uwzględniane zdania naszych samorządów, a dążymy do tego, żeby w Związku Gmin Lubelszczyzny było jak najwięcej samorządów, żeby to zdanie było bardzo słyszalne, jeżeli chodzi i o nasze województwo, ale również i w kręgach już samych ministrów i rządzących. Jeżeli są pytania do informacji, bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie przedstawionej informacji przez Panią Wójt? To proszę bardzo. Pani Radna Powiatowa Anna Petka, proszę. Ja chciałam zapytać, Panie Przewodniczący, czy w sprawie kolei to teraz, czy mam tu takie wnioski, bo Pani Wójt... Nie, to już myślę, że w wolnych wnioskach Dobrze, różne sprawy. no to w wolnych wnioskach. Dobrze.
Ktoś chciałby zabrać głos? Nie, rozumiem, pani wójt poruszała tę sprawę, czyli mogło być i tu, ale już w wolnych wnioskach poruszymy. Tak, no nie. Czyli nie widzę zgłaszających się, to zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Proszę panią Mariolę Matyjaszkiewicz, inspektor do spraw oświaty i sportu, o omówienie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowni Państwo Radni, Państwo Sołtysi, projekt uchwały w sprawie udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew. W paragrafie 1 informacja, że nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć do następującej liczby godzin, jak w poniższej tabeli. Dyrektor szkoły lub zespołu do 6 oddziałów, tygodniowy wymiar zajęć 8 godzin, od 7 do 10 oddziałów, tygodniowy wymiar zajęć 5 godzin, 11 i więcej oddziałów 4 godziny, natomiast wicedyrektor szkoły lub zespołu od 12 oddziałów, tygodniowy wymiar zajęć 12 godzin. Wymiar zajęć ustalony w paragrafie 1 dotyczy również nauczycieli zastępujących nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym zaprzestał pełnić zastępstwo. Traci moc uchwała z 27 marca 2019 roku w sprawie tych obniżek i uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, wchodzi w życie z dniem 1 września. Na podstawie artykułu 42 ust. 6 i 7 punkt 2 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową jest ustawowo zobowiązany do określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. Niniejsza uchwała stanowi wierne powtórzenie, czyli odzwierciedlenie dotychczasowych regulacji w tym zakresie, które zostały uregulowane w uchwale w 2019 roku, z dnia 27 marca 2019 roku. Konieczność podjęcia nowego aktu prawnego i jednoczesnego uchylenia dotychczasowej uchwały wynika wyłącznie z przyczyn o charakterze formalnoprawnym oraz techniki prawodawczej. Dotychczasowe uchwały dotyczące zasad udzielania i rozmiaru obniżek wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze zachowują moc do 1 września 2026 roku i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie dotychczasowych przepisów. Kluczowe założenia w projekcie tej uchwały to brak zmian merytorycznych. Nowa uchwała zachowuje dotychczasowy wymiar zniżek godzin oraz zwolnień dla kadry kierowniczej. Obowiązki dydaktyczne dyrektorów i wicedyrektorów nie ulegają ani zwiększeniu, ani zmniejszeniu. Stabilność organizacyjna. Przyjęcie niniejszego aktu nie wywołuje zmian w warunkach zatrudnienia kadry kierowniczej, nie narusza dotychczasowej organizacji pracy szkół oraz nie wymaga modyfikowania istniejących arkuszy organizacyjnych placówek oraz neutralność budżetowa. Podjęcie uchwały nie niesie za sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu gminy Mełgiew. Projekt w pełni podtrzymuje dotychczasowy finansowy stan etatów kierowniczych, nie generując nowych wydatków ani oszczędności. Projekt uchwały został poddany procedurze zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. Biorąc pod uwagę konieczność uporządkowania lokalnego systemu prawnego i zastąpienia dotychczasowego dokumentu w pełni prawnym aktem prawa miejscowego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wydała jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały przy jednej nieobecności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 13 radnych, za 13 przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Tu również proszę panią Marię Matyjaszkiewicz o omówienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w paragrafie 1 projektu uchwały określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew, w wymiarze po 22 godziny. Pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy. Po 22 godziny. Traci moc uchwała z 31 sierpnia 2022 roku w tej sprawie. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem 1 września. Również jest to podyktowane zmianą ustawy Karta Nauczyciela. Stanowi powtórzenie dotychczas obowiązujących stawek pensum dla nauczycieli specjalistów, które zostały określone w uchwale z 31 sierpnia 2022 roku w tej sprawie. Dotychczasowe uchwały dotyczące pensum specjalistów w szkołach oraz zniżek pensum dla kadry kierowniczej zachowują moc do 1 września i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie dotychczasowych przepisów. Najważniejsze założenia projektu uchwały to brak zmian merytorycznych. Nowa uchwała w pełni sankcjonuje dotychczasowy wymiar godzin dla poszczególnych stanowisk nauczycieli specjalistów. Tygodniowy wymiar pracy nie ulega ani podwyższeniu, ani obniżeniu. Ciągłość organizacyjna. Wprowadzenie niniejszego aktu nie wpływa na zmianę warunków zatrudnienia nauczycieli, nie burzy organizacji roku szkolnego i nie wymaga modyfikacji arkuszy organizacyjnych szkół oraz podjęcie uchwały ma charakter neutralny dla budżetu gminy Mełgiew. Nie generuje nowych wydatków ani nie powoduje oszczędności, ponieważ utrzymuje stan obecny. Projekt uchwały również został skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe i wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. Dziękuję. Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wydała jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały przy jednej nieobecności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, pan radny Augustyniak. Dziękuję. Panie inspektorze, ja chciałbym dopytać, jacy specjaliści są zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy, jakby Pani zechciała wymienić. Dziękuję. Proszę. Panie Przewodniczący, we wszystkich naszych szkołach w związku z tym, że ustawa Karta Nauczyciela z 2022 roku podyktowała wachlarz specjalistów, jacy muszą być zatrudnieni, w każdej naszej placówce jest etat pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego. Jedynie nie mamy terapeuty pedagogicznego ze względu na to, że po prostu na razie nie ma takiej potrzeby. Potrzeba jest podyktowana zawsze posiadaniem przez szkołę orzeczenia dziecka niepełnosprawnego, w którym jest takie zalecenie. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Pan radny Tuszewski, proszę. Dziękuję. Chciałem zapytać, jak do przedstawionego projektu uchwały odniosły się związki zawodowe? Zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami. Czy są uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za.
Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk wstrzymaj się. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Proszę panią Agnieszkę Kulisz, skarbnika gminy Małgiew, o omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, przedłożony projekt uchwały zastępuje dotychczasową uchwałę Rady Gminy Małgiew z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dotychczasowe stawki za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Małgiew to jest 26 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów oraz 52 zł w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie są wystarczające do pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy są wyższe od wpływów z dotychczasowych opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z projektem uchwały w celu zbilansowania kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi konieczne jest zwiększenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami. I tutaj może przeczytam, bo nie wszyscy Państwo byli na komisjach, jakie zostały ustalone stawki. I tak, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie 2 uchwały. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, o której mowa w paragrafie 1 uchwały, w wysokości 30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiącą dwukrotność stawki ustalonej w paragrafie 2, czyli w wysokości 60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Państwo Radni, my wczoraj mieliśmy posiedzenie naszej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Na tej komisji Pani Skarbnik i Pani Wójt przedstawiła nam szczegółową analizę tej stawki i celem wyjaśnienia, tu też można jeszcze dodać, to bazuje na dokumentach przedstawionych przez Panią Skarbnik, że to wszystko wynika z wartości oferty złożonej przez firmę wywożącą te odpady. Jest to kwota 3 669 575 zł 94 grosze. Jeżeli to podzielimy przez 12 miesięcy i przez liczbę osób zgłoszonych do systemu gospodarowania odpadami, czyli wszyscy ci, którzy sami złożyli deklarację i ci, którzy zostali znalezieni przez gminę, to niestety te stawki, które pozwolą nam na zbilansowanie tego systemu, żeby nie pokrywać z innych planowanych wydatków z budżetu gminy, to jest to kwota 30 zł jako selektywne. I my po tej analizie nasza komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Różmierz, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Państwo Radni, Komisja Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2026 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 4 głosami przy jednej osobie nieobecnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Proszę Panią Agnieszkę Kulisz o omówienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w myśl artykułu 6k ustęp 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach. Przedmiotowe zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku z powyższym przyjęto zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku w wysokości 2 zł za jedną osobę zamieszkałą. Dodam, że jeżeli Państwo dzisiaj podejmiecie tę uchwałę, to traci moc uchwała z 2020 roku, z 28 października, w której to zwolnienie wynosiło 1 zł. Dodam tylko tyle, że teraz mieliśmy już więcej możliwości przeliczenia faktycznego uzysku, jeżeli chodzi o bioodpady, ile dzięki tym osobom, które kompostują w przydomowych kompostownikach bioodpady, ile faktycznie tych oszczędności w naszym systemie gospodarowania odpadami występuje. Stąd jest ta podwyższona kwota do 2 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Państwo Radni, też pochyliliśmy się nad projektem tej uchwały i wyraziliśmy pozytywną opinię w zakresie propozycji wprowadzenia tej stawki obniżenia opłaty 2 zł i też ze swojej strony apeluję do mieszkańców, aby zakładali kompostowniki i kompostowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Państwo Radni, Komisja Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 4 głosami przy 1 osobie nieobecnej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy mogłaby Pani Skarbnik podać stawki obowiązujące do tej pory i o ile, żeby nasi mieszkańcy usłyszeli, o jaką kwotę jest to zwiększone? Panie Przewodniczący, rozumiem, że te, które w tym momencie, które obowiązywały na dzień dzisiejszy przed podjęciem tej uchwały, czyli do tej pory, jeżeli ktoś nie miał zgłoszonego kompostownika, czy nie korzystał z ulgi, tylko zbierał selektywnie odpady, to jest 26 zł. Wiadomo, dwukrotność, tak zwana kara za nieselektywne zbieranie odpadów to jest 52 zł i ulga wynosiła złotówkę, czyli osoby, które zgłosiły przydomowy kompostownik i deklarację kompostowania płaciły 25 zł, czyli teraz będzie 28 dla tych, co mają kompostownik, 30 dla tych osób, które nie mają kompostownika, a selektywnie gospodarują odpadami i 60 zł kary dla tych, którzy się nie stosują do przepisów obowiązujących. Rozumiem, dziękuję bardzo. Pani Anna Pytka, radna powiatu. Ja mam takie 2 krótkie pytanka. Czy w jakiś sposób mieszkańcy teraz będą poinformowani o tym, że zmienia się stawka? I drugie pytanie, czy to obowiązuje od 1 lipca? Proszę, Pani Skarbnik. To odpowiadając na pytanie, mieszkańcy zostaną poinformowani, dostaną nową informację z obowiązującymi stawkami i zakładamy, że jeżeli w dniu dzisiejszym zostaną podjęte te uchwały, my od poniedziałku zaczniemy procedować ogłoszenie tej uchwały i mamy 14 dni na wejście w życie, więc liczymy, że od 1 sierpnia te stawki będą obowiązywać. Dziękuję. Proszę, Pani radna Kurewska. Jeszcze wracając do terminu zapłaty, to będzie do 10 września. Proszę, Pani Skarbnik odpowie. Szanowni Państwo, to może warto przypomnieć. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosimy w miesiącu, w którym ta opłata obowiązuje, czyli do ostatniego dnia miesiąca jest obowiązek zapłacenia należności. W wcześniejszych przepisach było faktycznie, że to był 10, ale nie. Teraz jest tak, że już od kilku lat na pewno w obrębie danego miesiąca, czyli ostatnim dniem płatności jest ostatni dzień
należności. Czyli nawet proszę jeżeli bardzo. jeżeli mieszkańcy dostaną pismo w pierwszym tygodniu sierpnia, to na spokojnie mogą uregulować tą kwestię do końca sierpnia. Będzie ten czas na zapłacenie. Jeszcze pani skarbnik. Myślę, Szanowni Państwo, że doświadczeniem lat ubiegłych, gdzie te stawki były zmieniane, nawet jeżeli ktoś nie wpłaci w pierwszym miesiącu tej prawidłowej stawki, bo no wiadomo, może gdzieś się zabałaganił, może ma zlecenie stałe, to my też przypominamy, jeżeli widzimy, że tam pojawia się taka zaległość, że wpływa stara kwota, nie jest powiększona o tą dodatkową, więc my dzwonimy, SMS-y wysyłamy, także tutaj też będziemy z mieszkańcami cały czas współpracować. Także dziękuję. Dziękuję. No bardzo dobrze, że padły te pytania. Akurat nasi mieszkańcy mogli się dowiedzieć o płatnościach. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I ktoś się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 13 radnych, za 13 przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9. Wolne wnioski, informacje, proszę bardzo. Pani radna Kurowska pierwsza się zgłosiła. A, no właśnie to wprowadzona została i dlatego mi umknęło. Przepraszam bardzo. Chyba nie. Nie, na pewno było osobno leżało. Nie sobie pan? Proszę. Nie. O tu. A nie, to nie ma, faktycznie. Dobra. Będzie tak? Tak jak już Państwu mówiłem, do Pani Wójt i do Rady Gminy wpłynęła petycja. Petycją tą zajmowała się komisja. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. A, to Pani Krysia, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Państwo Radni. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu wczorajszym po rozpatrzeniu sprawy podjęła uchwałę w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Treść tej uchwały brzmi następująco. Na podstawie artykułu 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw nr z 2026 roku, pozycja 662, w związku z artykułem 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 roku o petycjach Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Stwierdza się, że petycja złożona w dniu 7 lipca 2026 roku w sprawie nadwyżki opłat za wynajem pomieszczeń przy szkole podstawowej w Jackowie dotyczy zagadnień pozostających poza właściwością Rady Gminy Mełgiew. Punkt 2. Postanawia się przekazać przedmiotową petycję do wójta gminy Mełgiew jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Mełgiew do przesłania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia oraz powiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia sprawy.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i przedstawię Państwu uzasadnienie do uchwały komisji. W dniu 7 lipca 2026 roku do Rady Gminy Mełgiew wpłynęła petycja w sprawie podwyżki opłat za wynajem pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Jackowie. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy o petycjach, jeśli adresat petycji jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, ma obowiązek niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 dni, przekazać ją do podmiotu właściwego. W przedmiotowej sprawie właściwość organów kształtuje się następująco. Zgodnie z artykułem 30 ust. 2 punkt 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym oraz wykonywanie budżetu. Punkt 2. Zgodnie z artykułem 15 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do jej kompetencji nie należy bieżące zarządzanie mieniem komunalnym ani nieustalanie i egzekwowanie opłat za najem konkretnych obiektów sportowych. Punkt 3. Wydzierżawienie, wynajmowanie i zarządzanie mieniem gminy, w tym salami gimnastycznymi przy szkołach, to zadania o charakterze wykonawczym. Kompetencje te należą wyłącznie do wójta gminy. W związku z powyższym Rada Gminy nie posiada uprawnień do merytorycznego rozpatrzenia niniejszej petycji. Prawidłowym działaniem jest jej przekazanie wójtowi gminy jako organowi właściwemu rzeczowo. Mając na uwadze stan prawny i faktyczny, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nikt z Państwa nie chce zabrać głosu? Tak jak Pani Wójt mówiła, to już zajmowała się też tym Komisja Kultury. No, ale jak nikt nie chce zabrać głosu, to proszę. Pan Włodzimierz Augustyniak, przewodniczący komisji. Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Tak, istotnie komisja zajmowała się tą sprawą na posiedzeniu w dniu 8 czerwca. I tutaj ustaliliśmy jednogłośnie, że ujednolicimy stawki dla wszystkich szkół, aby były jednakowe z wyłączeniem szkoły podstawowej w Mełgwi, bo sala jest największa, ma największy, że tak powiem, zasięg i największe obłożenie, więc stawki są tak jakby minimalne w zasadzie, nie ma górnej, także kto by chciał jeszcze wyżej, to znajdujących może taką stawkę sobie zapłacić większą. Natomiast ustaliliśmy, że szkoła podstawowa w Dominowie, Krępcu i Jackowie godzina wynajmu będzie się kształtowała na wysokości 120 zł. Natomiast stawka w Mełgwi podniesiona została do kwoty 150 zł. I pani wójt z racji tego, że jest organem prowadzącym, poinformowała panią dyrektorki o zaistniałej sytuacji. Natomiast jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć, jeśli chodzi o wynajmowanie rzeczonej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jackowie, to proszę Państwa, może Państwo nie wszyscy wiedzą, ale wynajmujący prowadząc działalność komercyjną ustalił z panią dyrektor, że w zasadzie zajmie cały czas, znaczy źle mówię, nie cały czas, tylko przez okres 5 dni w ciągu tygodnia zajmie tę salę na czas 3 godzin, co się przekłada
za kwotę, którą tam zaproponował i ustalił pan dyrektor, około 35 zł za godzinę. Więc myśmy jako komisja no, postawili niejako taki mały sprzeciw, gdyż gdyby to była działalność powiedzmy bardziej charytatywna bądź nie nastawiona na taką komercję, gdzie wiemy wszyscy, że szkoły no, nie mają w charakterze działalności komercyjnej, tylko służą wyłącznie do prowadzenia dydaktyki, nauczania młodego pokolenia. Więc jeżeli wynajmujący, mając na uwadze swoją działalność komercyjną, powinien wziąć pod uwagę, że jeżeli coś mu się nie kalkuluje, to musi tak spiąć swój budżet i ustalić swoje wewnętrzne stawki, które będą niejako odpowiadały i żeby to było z korzyścią dla niego, a jednocześnie też nie było krzywdzące dla danej szkoły ze względu na to, że pomimo, że wynajmujący płacił z góry określoną kwotę, a była to kwota, wiemy o tym doskonale wszyscy, a jeśli Państwo nie wiecie, to ja powiem 6 000 złotych z góry za pół roku, więc myślę, że to nie jest jakieś wygórowane, a uznaliśmy, że wręcz przeciwnie, jest to zbyt mała kwota, zwłaszcza mając na uwadze, że Pan prowadzi działalność komercyjną i prowadząc te swoje zajęcia korzysta też z takich karnetów, które pracownicy niektórych firm swoim pracownikom fundują, więc jeżeli ktoś przedstawia taką petycję, że kwota, którą musi zapłacić wynajmujący jest na obecną chwilę zbyt duża, więc myślę, że tu jest jakaś troszeczkę niezgodność. I nasza komisja wraz z ustaleniami, które żeśmy poczynili, mając na uwadze dobro i mając na uwadze też to, że pani wójt jako organ prowadzący, no zresztą pani wójt to deklarowała, że będzie dbała o budżet i będzie każdą złotówkę oglądała z każdej strony tak, żeby nie uszczuplić budżetu, a wręcz starać się, żeby te pieniądze były wydawane bez krzywdy dla naszych mieszkańców. A zważywszy na to, że wszelkie inne koszty związane z działalnością szkół, a tu mamy na uwadze szkołę w Jackowie, ponosi budżet gminy, więc jeżeli mieszkańcy naszej gminy łożą na utrzymanie całościowe, to miejmy tę świadomość, że też dokładamy do wynajęcia tej sali, gdzie jest organizowany fitness. Więc jeszcze raz ja powtórzę, jeżeli ktoś, kto prowadzi działalność komercyjną, źle sobie spiął budżet, no to nie jest to nasza wina. Nie jest nasza wina, a wiemy doskonale, że wynajmowanie sal naokoło, niekoniecznie w naszej gminie, jest dużo z większymi stawkami, więc uważam, że jeżeli ta sala odpowiadała w takiej kwocie, a teraz nie odpowiada, no to nie możemy ulegać naciskom i głosom takich petycji, gdzie myślę, że powtórzę jeszcze, nie możemy się dać zastraszyć i uważam, że jeżeli jeszcze wspomnę o jedną rzecz, jeżeli pan prowadzący działalność komercyjną zaczyna rozmowę na temat wynajmowania sali, głosząc swoje tezy na forach internetowych, no to wydaje mi się, że to nie jest właściwy sposób podjęcia jakiegoś dialogu. Pani wójt, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, zawsze z otwartymi rękami podchodziła do sytuacji każdej trudnej, gdzie każdy mieszkaniec może się zgłosić, porozmawiać i wypracować jakieś stanowisko. Więc ja uważam, że ta rozmowa powinna się też zacząć z panią wójt, a nie na forach internetowych. I dopiero jak już robi się sytuacja bardzo niesmaczna, wpływa petycja, która w zasadzie nie może niczego zmienić, gdyż
tak jak wspomniałem, pani wójt oczekiwała rozmowy, a nie jakiejś nagany, że źle traktuje mieszkańców, podnosząc kwotę wynajmu sal. Jest to, podkreślę, stawka dla wszystkich szkół, nie tylko dla Jackowa. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani wójt, oczywiście te kwoty wpływają na konto szkoły, a nie do urzędu gminy, czyli pani dyrektor powinna być zainteresowana, żeby jak najwięcej wpływało. Proszę pani wójt. Szanowni Państwo, ja oczywiście rozumiem tych mieszkańców, którzy korzystają z tej usługi prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. Natomiast ja spotkałam się z mieszkankami głównie. Był jeden mieszkaniec również na spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek. Natomiast naprawdę bardzo trudno mi wytłumaczyć osobom, które zaczepiają mnie na ulicy, że też chcą taką stawkę, w czym oni są inni, tak? Jeżeli zwołują się w 10 osób i wynajmują salę za 100-120 zł, to w czym jest inna ta grupa osób, że ma taką niską stawkę? I no ja nie mam argumentu, po prostu nie mam argumentu. Oczywiście rozumiem to, że gmina ponosi wszelkie koszty utrzymania infrastruktury szkolnej, prąd, gaz, remonty i oczywiście najłatwiej jest wyjąć rękę po pieniądze i oczywiście ja nie mówię, że nie, tylko kwestia tego, żeby te pieniądze, które będą pobierane z opłat udostępniania sal, wynajmowania sal, będą zapewniały konkretne kwoty na wyposażenie, którego ja już nie będę musiała kupić na przykład, tak? I będę wiedziała, że za użytkowanie tej sali w przyszłości będę musiała ponosić remonty, ale to mi się po prostu zazębi, tak? Zwróci mi się, a teraz będzie tak, i wyposażenie mam kupić, i remont mam za 2 lata zrobić i wszystko z budżetu gminy. No tak nie może być. Proszę Państwa, to stawka była taka, która no niestety nie była wystarczająca nawet za ogrzewanie i za energię elektryczną. No to powiedzmy sobie to szczerze, lub dosłownie pokrywała tylko ten stopień, a gdzie no właśnie przyszłe prace, które będą na pewno musiały być wykonane, zwłaszcza przy tym znaczącym użytkowaniu, czyli 5 dni w tygodniu po 3 godziny tego użytkowania. Ja też miałam zwracaną uwagę, że no, ćwiczenie dzieci w szkole, jak ja to mówiłam, do 7 klasy, gdzie jesteśmy do mniej więcej 30 kg, a pamiętajmy, wszystkie dorosłe osoby to jest od 50 kg. Podłogę mamy na legarkach, jest pierwsza warstwa drewniana na legarach i potem wykładzina. No, to też musimy brać również pod uwagę. Są to intensywne ćwiczenia, tak? I oczywiście jak najbardziej to, co mówiłam mieszkańcom, ja jestem jak najbardziej za, ale żeby mieszkańcy wszyscy byli równi. I pamiętajmy o tym, że wynajmy są różne. Są na przykład w Mełk na Hali, są to wynajmy z sąsiednich gmin, nawet klubów sportowych. I stawkę taka, która jest i obowiązuje, uiszczają. Są to osoby, które mieszkają na terenie gminy, którzy chcą zagrać w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną i też taką stawkę płacą. Natomiast no mówię, no to zróżnicowanie, że to jest fitness, to no, dla mnie no niestety nie jest to argumentem. Oczywiście argument w petycjach też jest podnoszony, że tutaj osoby korzystające mogły zabrać ze sobą dzieci. Tak samo jest w innych przypadkach. Tutaj no my nie regulujemy tego, to jest po prostu stawka za wynajem, ani nie ograniczamy liczby osób korzystających. I tak jak i tłumaczyłam naszym mieszkańcom, no jednak ja biznesu nie będę układać nikomu, każdy musi sobie policzyć koszty, zaproponować ewentualne zmiany. Wiem, że było 6 rodzajów zajęć, można to skumulować w mniejszą ilość dni, gdzie też to z korzyścią by było, bo chociaż jeden dzień byłby właśnie dla tych najbliższych mieszkańców szkoły, którzy mogliby
pograć w piłkę po prostu, bo może nie wszyscy chcą jednak trudnić się fitnessem, tylko jeszcze no, jest i piłka nożna, i siatkówka, i koszykówka, z której nasi mieszkańcy często korzystają. No i faktyczny dostęp również popołudniowy dla dzieci, różne uroczystości czy dyskoteki. Często dzieciom pojawiają się w głowie z tygodnia na tydzień, że może chciałyby coś urządzić i taka przestrzeń powinna też być im zapewniona, bo pamiętajmy, że sale gimnastyczne budowaliśmy dla naszych uczniów, dla naszych dzieci. I to była podstawa tego funkcjonowania. Mam zarzuty oczywiście, że no to będzie stała pusta i nie będzie użytkowana, ale proszę Państwa, no nie będzie też degradowana. No to też trzeba podkreślić, bo to też nie jest argumentem oczywiście. Wiemy, że mniejsze użytkowanie dłużej posłuży, także myślę, że to jest też odpowiedź na te argumenty. Natomiast no, podstawowym argumentem tutaj zgadzam się i z Państwem radnym, że podstawą jest to, żebyśmy jednolicie traktowali wszystkich naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę zgłaszających. Projekt uchwały radni otrzymali dziś przed sesją, bo ten punkt prowadziliśmy. Czy są uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę, to proszę przygotować głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Pan radny Tuszewski pierwszy się zgłosił. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Wieści gminne rozchodzą się bardzo szybko, a ponieważ dotyczą bardzo wrażliwego tematu dla mieszkańców gminy Mełgiew, czyli projektowanej linii kolejowej łączącej Lublin z Łęczną, chciałbym wrócić do dnia wczorajszego. I pytanie mam chyba do pani wójt, bo wydaje mi się, że nie było informacji na stronie Urzędu Gminy Mełgiew o pracach komisji i tematyce na niej poruszanej, a w punkcie 5 w wolnych wnioskach mieliśmy mieć spotkanie z przedstawicielami PKP. Ponieważ było część mieszkańców gminy, to chciałbym zapytać, na czyje zaproszenie oni byli i jakim kluczem oni byli zapraszani, no bo tak jak mówię, już dochodzą głosy, że część mieszkańców nie wiedziała, no i są mocno niezadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, mieszkańcy są poinformowani, bo ostatnią sesję, czyli tych 2 tygodnie, już mamy ponad 520 tworzeń, także dzisiaj też te wszystkie sprawy, które zostaną poruszone, to mieszkańcy mają okazję po prostu się dowiedzieć. Proszę Panie Wójt. Szanowni Państwo, to może pierwsza krótka odpowiedź. Prace komisji nie są ogłaszane na stronach urzędu, żadnej komisji i do tej pory no, nie było to praktykowane. Jeżeli będzie taki wniosek od przewodniczących poszczególnych komisji, to jak najbardziej. Natomiast ja wrócę do maila przedstawicieli PKP, gdzie chcieli się spotkać z to tak wprost było napisane, że z włodarzami gminy, a w kolejnych zdaniach, że chcieliby rozpocząć od komisji gospodarowania mieniem komunalnym i to wprost było opisane. I dlatego też prosiliśmy o wprowadzenie tego punktu na wniosek PKP do porządku pracy komisji. Jednakże ja ze swojej strony poinformowałam reprezentanta mieszkańców, który na każdym spotkaniu był upoważniony do reprezentowania mieszkańców. Oczywiście informowałam go na bieżąco w zakresie terminów, które były pierwsze. Pierwszy planowany termin chcieliśmy uzgodnić na 6 lipca i właśnie taką informację
panu reprezentantowi przesłałam, że niestety 6 lipca nie będzie spotkania, bo rozmawialiśmy wcześniej telefonicznie i opisałam mu, że rozmawiamy o czwartku, to jest 9 lipca. Jeżeli będę miała tylko potwierdzenie, to przekażę tą informację celem udostępnienia zainteresowanym i taką informację potwierdziłam panu, że faktycznie będzie to 9 o godzinie 16 i taka informacja została przekazana. Również mieliśmy prośbę taką indywidualną od jednej z mieszkanek z Jackowa, aby nią informować, więc też zostało to zrealizowane przez nas. Wiem, że jest grupa messengerowa, w której ja nie uczestniczę, jeżeli chodzi o mieszkańców zainteresowanych koleją. Jest ona stworzona. Wiem, że w tej grupie właśnie uczestniczył pan reprezentant i no tak się umówiliśmy, że przekaże. Oczywiście komisja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób, każdy może przyjść na komisję, natomiast no, tu od przewodniczącego komisji zależy to, kto jest zapraszany i kto jest informowany o komisjach i ich przebiegu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Pani radna powiatowa Anna Pytka, proszę. Szanowni Państwo Radni, Pani Wójt, chciałabym się tutaj w kilku słowach odnieść do wczorajszej komisji, tak troszeczkę to podsumować i złożyć pewne wnioski do Pani Wójt. Ja tak troszeczkę może sobie pozwolę minutkę zająć czasu Państwa radnych, ale to tak chciałam troszeczkę podsumować. No dużo, ale szybciutko to zrobię. Od prawie 6 lat jako mieszkańcy gminy Mełgiew, a także samorząd jesteśmy bombardowani informacjami o zamiarach budowy oraz przebiegu nowej linii kolejowej Lublin-Łęczna-Bogdanka po Nowym Śladzie. Wariantów mieliśmy już kilka i zawsze powodują one głębokie niezadowolenie dotkniętych nimi mieszkańców. Dlatego wniosek jest jeden. Nowa linia kolejowa w żaden sposób nie służy dobru mieszkańców gminy Mełgiew. Nasze argumenty, podpisy, liczne spotkania, transparenty pozostały bez odpowiedzi. Skutkiem ubocznym jest pogłębiający się podział wśród mieszkańców, sąsiadów. Padają pomówienia, oskarżenia. Każda nowa kreska na mapie powoduje niepokój. Nie może dziwić zdecydowany opór dotkniętych mieszkańców, bo oni przecież bronią swojego miejsca na ziemi, swojej przyszłości. Wójt gminy, radni, sołtysi wsłuchują się w te głosy, piszą pisma, informują mieszkańców. W każdej chwili gabinet wójta gminy jest ciągle otwarty, można w każdej chwili porozmawiać i złożyć swój wniosek, który jest przekazywany do odpowiedniej instytucji. Radni nie mogą wskazać, że wywłaszczenie przysłowiowego Kowalskiego będzie dobre, a nie mogą go też zamienić z Malinowskim lub powiedzieć, że to będzie złe. To inwestor oraz projektanci wskazują poszczególne warianty, a samorząd się tylko do nich odnosi. Na tą chwilę nie mamy konkretnych informacji, czy mieszkańcy dostaną godne odszkodowania, w jakim czasie od decyzji wywłaszczeniowej, czy do każdej działki będzie nieutrudniony dojazd, co z tak zwanymi resztówkami. To pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. W dniu 28 maja 2026 roku mieszkańcy sołectwa Krzesimów II zwrócili się do marszałka województwa oraz PKP SA ze zdecydowanym sprzeciwem przeciwko zamknięciu drogi gminnej 105505L. Nadmienię, że ta droga została wybudowana z wkładem 10% mieszkańców. Pismo poparło 129 osób. W dniu 2 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź od pana zastępcy dyrektora Departamentu Infrastruktury i Województwa, pana Jacka Żaka. Główne przesłanie pisma pozwolę sobie odczytać. Mając na uwadze wagę zgłoszonego problemu, deklaruję, że jako partner programu Kolej Plus będziemy na bieżąco i z najwyższą uwagą śledzili sytuację oraz rozwój prac projektowych na tym odcinku. W ramach naszych kontaktów z inwestorem będziemy monitorować status tej sprawy i wskazywać na konieczność minimalizacji konfliktów społecznych oraz wypracowania rozwiązań, które nie będą obciążały mieszkańców sołectwa Krzesimów. W dniu 9 lipca podczas posiedzenia Komisji Gospodarowania Mienia Komunalnym, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła się prezentacja nowego wariantu, no nazwijmy go 4A.
Nie zostały spełnione prośby tak dużej liczby społeczności. Jako droga dojazdowa została wskazana droga, która nie ma nawet parametrów drogi gminnej. Zamknięcie grozi też drodze powiatowej, która łączy dwa powiaty, powiat łęczyński oraz świdnicki. Dlatego wnioskuję o przeprowadzenie przez PKP SA oraz zespołu projektantów konsultacji dla wszystkich mieszkańców gminy Mełgiew, aby w sposób fachowy mogli dowiedzieć się o położeniu swoich działek. Mamy zapewnienie pana posła Bojarskiego, że czas ma służyć ludziom i kilka tygodni nie zrobi różnicy. No tutaj wczoraj podczas komisji, no to tylko część mieszkańców mogła się spotkać z projektantem, a reszta mieszkańców po prostu dowie się dopiero w przyszłym tygodniu, jaki przebieg będzie miała ta linia i trzeba też liczyć się z tym, że ci mieszkańcy też będą niezadowoleni, też będą mieli możliwość, powinni mieć możliwość złożenia swoich uwag. Jeszcze pani wójt, dobrze. Proszę pani. Ja tylko chcę wtrącić Tak. zdanie jedno, że faktycznie no nawet wczoraj na komisji to była tylko prezentacja. Tak. My nawet, jak to się mówi, nie mogliśmy w pewnych aspektów porozmawiać, czy nawet indywidualnie mieszkańcy o swoich działkach. I tak jak wskazywaliśmy, no przydałoby się jeszcze takie spotkanie, które po pierwsze będziemy mieli czas na to, żeby powiadomić tych wszystkich zainteresowanych mieszkańców, czyli głównie oczywiście przez te działki, które ta linia będzie przechodzić, na to, żeby mogli to zobaczyć, ewentualnie jeszcze jakieś wnioski swoje złożyć. I myślę, że to jest ta właśnie podstawa dążenia do tego, żeby takie jeszcze spotkanie było. Udostępnimy to w przyszłym tygodniu, tak jak gwarantowało nam PKP, chociaż, proszę Państwa, jest jeszcze spotkanie w Łęcznej. Fakt, że nie dostaliśmy wczoraj szczegółów, nam pokazali cały odcinek, również w Łęcznej będą też pokazywać cały odcinek. Ma być ono w przyszłym tygodniu we wtorek. No też, jeżeli ktoś by bardzo z naszych mieszkańców chciał, to też jeszcze ta możliwość po prostu jest. Ale ja też popieram ten wniosek, żeby faktycznie był taki czas indywidualnie dla mieszkańców. Dziękuję. Czy pani będzie kontynuować? Tak? Proszę. Ponowne złożenie sprzeciwu przeciwko zamknięciu drogi. Ponowne złożenie sprzeciwu przeciwko zamknięciu drogi gminnej 105505L w miejscowości Krzysimów. My też złożymy takie pismo do marszałka i do kolei. Zebranie uwag mieszkańców i przekazanie do marszałka województwa lubelskiego oraz PKP. I teraz jeszcze tutaj takie szybkie wieści powiatowe. Tutaj udało mi się wczoraj, tak, w miesiącu sierpniu ruszają prace przy Kopcu Kościuszki. Odcinek chodnika w Mełgwie wraz z przejściem dla pieszych. Rozpoczęło się projektowanie chodników w Janowicach, Minkowicach, które będą przekazane do akceptacji przez gminę. Niedługo rozpocznie się remont chodnika przy ulicy Krępieckiej oraz dodatkowo przewidziany do poprawy jest chodnik w Dominowie. I jeszcze trwa kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku na przebudowę drogi w Janówku. Tak? Dziękuję bardzo. Jeszcze mam pytanie. Nic nie usłyszałem o ciągu pieszo-rowerowym z Mełgi do Trzeszkowic. Bo to panie przewodniczący. Także ja nic nie... Panie przewodniczący, W to ubiegłym roku już... czekamy, bo to jest w ramach drugiego projektu, tego dłuższego, który będzie łączył miejscowość Mełgiew z Szyszkowicami i to będzie w ramach tego projektu i to jeszcze nie mamy rozstrzygnięcia do tego. A kiedy będzie? Nie wiem, nie mam takich na razie informacji, ale postaram się. Natężenie ruchu na tej drodze chyba w gminie jest największe, a jest pomijana, widzę, ta inwestycja. W zakresie dofinansowania czekamy jeszcze na informacje, bo to jest całkiem inny projekt. To są dwa projekty. Ten kopiec Kopciuszki jest połączony z projektem w gminie Piaski, chyba Trawniki i jeszcze gdzieś, a tutaj mamy całkiem inny projekt. I czekamy jeszcze, ale z takich informacji, że jest na dobrej drodze, panie przewodniczący, i troszeczkę poczekamy. Ja mam takie jeszcze pytanie do pani wójt, bo jakoś tak mi umknęło, sala gimnastyczna w Krzesimowie. Co się dzieje i chciałabym jeszcze, jakby to było możliwe, bo wiem, że jest trudno, ale poprosić o uszczelnianie dróg gminnych. Dziękuję. Proszę pani wójt.
Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną w Krzesimowie, jesteśmy w zakresie postępowania zamówieniowego. Mieliśmy już sprawę w KIO w środę, otrzymaliśmy orzeczenie KIO, musimy wrócić do pewnego etapu postępowania i powtórzyć czynności. I nad tym będziemy teraz pracować. No niestety przedłuża się to, bo każde odwołanie to jest proces, który przedłuża sytuację. Natomiast mam nadzieję, że do końca sierpnia już będziemy w stanie podpisać umowę. Pracujemy cały czas nad tym. Na pewno te prace rozpoczną się w tym roku. Kwestia tylko tego, czy to będzie wrzesień, czy październik, ale taki mamy plan, że już powinno się wszystko tak naprawdę rozstrzygnąć do końca sierpnia, no bo tak naprawdę każde odwołanie to jest każdy tydzień i procedura zamówieniowa wymaga ścisłych terminów, które określa właśnie ta ustawa. Jeżeli chodzi o uszczelnianie dróg, jesteśmy na etapie wysłania zapytań ofertowych. Drogi, które są w większej degradacji, będą w pierwszej kolejności. Oczywiście my mamy konkretną kwotę przeznaczoną na ten cel, więc do wykorzystania tych środków tyle ile będzie możliwe, tyle zrobimy. Oczywiście uwzględniamy te wnioski, które zostały poskładane, czy informacje od Państwa sołtysów, od Państwa radnych, jak również od mieszkańców, ale oczywiście no, swoim okiem będziemy to oceniać, które w pierwszeństwie. Natomiast chcę podkreślić, że te drogi, które były uszczelniane rok temu, 2 lata temu czy 3 lata temu, no powtórnie w tym roku na pewno nie wejdą. Chcemy jednak, żeby to było robione, że w taki sposób, żeby kolejne odcinki uszczelniać, a nie skupiać się tylko na tych samych, więc tu na pewno będzie też tą podstawą weryfikacji. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Zawadzka chyba pierwsza się zgłosiła. Proszę. Ja mam pytanie do pani Ani. Mówi pani o remontach chodników. Wymienia pani miejscowości. Nie słyszę nic na temat Podzamcza. Proszę pani radna Kurowska. Przepraszam, to znaczy mniej więcej w jakim terminie to może się zadziać, że tak powiem. Proszę. Chodnik w Podzamczu to jest tak jakby w tym drugim projekcie i czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie. W zakresie dofinansowania. Tak, w zakresie dofinansowania. Pani radna Kurowska? Proszę bardzo. Mam pytanie właśnie do pani Ani bądź do pana Michała, przedstawicieli powiatu. Zadano mi pytanie, ponieważ na mediach społecznościowych pochwaliliście się jako powiat Świdnik, że będziecie państwo realizować przebudowę ciągu ścieżki rowerowej na terenie Mełkwi i zadano mi pytanie, gdzie? Że takie dofinansowanie zostało otrzymane, czy nawet zostały podpisane jakieś umowy w tym zakresie, więc to prosiłabym o doprecyzowanie. A jeżeli mówimy o bieżącym utrzymaniu, no to też dalej zgłaszam konieczność bieżącego uprzątnięcia i koszenia rowów we Franciszkowie po stronie ulicy Lubelskiej i Szkolnej przy Kapliczce. Bardzo nam zależy, żeby to uprzątnąć. I też pytanie właśnie odnośnie ulicy Szkolnej, która w ubiegłym roku podczas upałów straciła ten szef łączący tą część asfaltową. Czy planujecie państwo jakieś wykonać prace naprawcze, które na dłuższy czas pozwolą wytrwać i mrozy, i upały? To takie pytania do przedstawicieli powiatu. A tu też, jeżeli mogę, chciałabym się odnieść do pytań, które zadałam na poprzedniej sesji, bo wywołała się mała burza. Kilkakrotnie wtedy jakby zaznaczałam, że nie chciałam nikogo urazić. Może mój ton wypowiedzi mówił co innego, ale niemniej jednak potem spotkałam się na wniosek członków Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Franciszków
Rozmawialiśmy, pewne kwestie zostały wyjaśnione. Doszliśmy do jednego wniosku, że szkoda, że nie spotkaliśmy się wcześniej, że nie było tej rozmowy czy z przedstawicielami władzy Mełkwi i ze mną na temat zasad funkcjonowania OSP. Chciałam dzisiaj wobec wszystkich członków OSP na terenie gminy Mełgiew powiedzieć, że nigdy moim zamiarem nie była chęć zmniejszenia ich roli i zasadności funkcjonowania. Chciałam tylko zwrócić uwagę na aspekty ekonomiczne. Tak jak powiedziałam na spotkaniu z SP, ja z pierwszego wykształcenia jestem ekonomistką, więc jeżeli nawet planuję ja jakieś przedsięwzięcie, to analizuję po prostu cel, finanse i procedurę, jak dojść do tego celu. Więc tutaj tak samo mieszkańcy z Franciszkowa i z innych miejscowości pytali się, jaka jest zasadność powstania. Cieszę się, że są, że się organizują, że się rozwijają, planują i szkolenia i tak dalej. Bardzo dobrze. Doceniam pracę każdego strażaka, czy to zawodowego, czy ochotniczego w zakresie reagowania na wszelkie skutki pożarów, wypadków i akcji, które zmierzają do niesienia pomocy. Jak najbardziej im się należy podziękowania, więc tutaj proszę nie odbierać moich pytań jako atak. I jeszcze chciałam zapewnić, że dalej będę swoim głosem popierała wszystkie akcje związane ze wspieraniem ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej miejscowości i w miarę moich możliwości i umiejętności będę pomagała. No ale też trzeba to zaznaczyć, że nasz budżet gminny nie jest z gumy, tak, że jeżeli pojawiają się nowe organizacje, no to jeżeli trzeba będzie wesprzeć te organizacje, to kosztem innych zadań, żebyśmy mieli tą świadomość, tak, bo to nie jest tak, że mamy dużo pieniędzy i zastanawiamy się, co z nimi zrobić. Widzimy, jakie mamy potrzeby, tak, czy w zakresie infrastruktury, dalej przecież kuleją wodociągi, tak, musimy budować kolejne studnie, kupować nieruchomości na wykonanie tych studni w miejscowości Krępiec, tak, byli mieszkańcy 2 tygodnie temu na komisji rozmawiamy, więc to są też potrzebne zadania, więc prosiłabym też taką o cierpliwość i wyrozumiałość. Nikt tutaj z nas radnych, myślę, że mogę też powiedzieć w imieniu pozostałych moich kolegów, nie jest przeciwko SP i będziemy działać na rzecz tych naszych ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Wójt. Ja bym chciała nawiązać do wypowiedzi pani radnej, bo ja myślę, że z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej we Franciszkowie rozmówiliśmy się na spotkaniu naszego związku i oczywiście wyraziliśmy swoje niezadowolenie właśnie z braku dialogu i myślę, że tutaj i pan prezes i pan naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej zrozumieli, że no po prostu no my jesteśmy otwarci, ale żeby być otwartym i to potrzeba wspólnego szacunku i myślę, że każdy powinien tego oczekiwać. To jest pierwsza sprawa. Ja też zrozumiałam wypowiedź pani radnej Kurowskiej na poprzedniej sesji, gdzie pani komendant opowiadała, że każda ochotnicza straż jest potrzebna, bo ponieważ na przykład w Ochotniczej Straży Pożarnej członkami są zawodowi strażacy i rozumiem, co pani miała na myśli. No teraz Ochotnicza Straż Pożarna we Franciszkowie no nawet nie ma remizy, a pani komendant mówi, że będzie ich dysponować. Pytam, w jaki sposób? No bo dla mnie na razie to jest nierealne, więc mam nadzieję, no telefonicznie to się nie da, panie sołtysie, Momot, to nie na tej zasadzie działa. I ja wiem, o co pani chodziło, że właśnie jeżeli wstąpiliby do jednostki Dominkowic, byłby od razu efekt i wykorzystania ich umiejętności. I ja to zrozumiałam, pani wypowiedź. Natomiast ja życzę tylko Ochotniczej Straży Pożarnej i jestem przekonana, że na tyle się zaangażują, żeby faktycznie ich umiejętności można było wykorzystywać, bo to jest ważne, tak, żeby nie tylko był twór Ochotniczej Straży Pożarnej, z której faktycznie nasi mieszkańcy Franciszkowa nie będą mogli skorzystać. I tylko i wyłącznie myślę, że to było całe clue wypowiedzi. No, jestem zaskoczona jakimiś rozmowami wzywającymi panią radną na rozmowy. To też są formy nacisku, których się nie stosuje moim zdaniem, bo no mam nadzieję, że to taka forma była.
i że faktycznie chodzi tu o dialog, a nie wywieranie nacisków. Ja oczywiście z panem naczelnikiem, zresztą znam panów, którzy są w Ochotniczej Straży Pożarnej we Franciszkowie Zawodowych Strażaków. Naprawdę uważam, że to są bardzo mądrzy, rozsądni i właśnie mający wiele umiejętności panowie, którzy będą faktycznie służyć tą swoją pomocą. Natomiast no właśnie niech się panowie spinają, żeby dopiąć do tego, żeby faktycznie te swoje umiejętności móc wykorzystać. No bo tak jak mówię, na obecną chwilę nawet systemu remiza nie ma, więc no nie można ich zadysponować tak naprawdę. I myślę, że się wszyscy z tym zgadzamy. Wiemy, jakie mogą przyjść czasy, że dużo zadań będzie na ochotniczych strażach pożarnych. Ja tylko mam obawy takie, że tych naszych ochotników jednak będą mieli inne przydziały dotyczące mobilizacji i dlatego zachęcam bardzo panie o wstępowanie do ochotniczych straży pożarnych, do realizacji właśnie do tych zadań, żeby miały szkolenie podstawowe i również szkolenia z podstawowej pomocy, dlatego że naprawdę może być różnie, a wiemy o tym, że nie, absolutnie, panie radny, nie szykujemy się do wojny, tylko po prostu musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Tak, na każdą ewentualność, więc ja na pewno, jeżeli tylko zrobimy zarząd naszych ochotniczych straży pożarnych, będę bardzo prosiła wszystkich prezesów, żeby w swoich środowiskach rozmawiać z aktywnymi kobietami, które nie boją się wyzwań, jednak żeby komora dymowa nie jest taka straszna, że też dadzą radę i na pewno te umiejętności również wykorzystają. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani radna Kurowska. To już podsumowując, zaznaczam jeszcze raz, że rozmowa odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze, żeby była jasna rzecz, z mieszkańcami moje spotkanie. Bardzo dziękuję za ten głos pani wójt, który pani powiedziała odnośnie zachęcenia kobiet, tak, bo też dostałam taką propozycję, żeby wstąpić i się waham. Dobrze. Przez komorę. Ale też chciałam właśnie powiedzieć, bo tutaj po rozmowie i z moim kolegą Michałem, z racji tego, że niektórzy z nas, ja wywodzę się ze środowiska, gdzie dla mnie ochotnicze straże pożarne są mało znane, tak? To są z opowieści z terenów wiejskich i tak dalej. Nie zawsze wiemy, jak to funkcjonuje, a też dobrze by było rozpropagowywać taką wiedzę. Więc tutaj taka sugestia z naszej strony, być może, że zaprosimy przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych na posiedzenie wspólnej komisji, żeby opowiedzieli o swojej działalności, o potrzebach, o tym wszystkim, jak to funkcjonuje, żebyśmy po prostu też my jako radni wszyscy wiedzieli, mieli tą wiedzę i mogli przekazywać innym mieszkańcom, którzy zadają pytania w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Także dziękuję i myślę, że w tym półroczu, późną jesienią byśmy zrobili takie wspólne posiedzenie komisji, żeby te tematy omówić. Także dziękuję. Dziękuję. To jeszcze w pierwszej kolejności państwa radnych, a później panu sołtysowi oddam głos. Proszę, pan radny Wydziałek. Panie Przewodniczący, drodzy radni, Pani Wójt, chciałem tylko jeszcze taką gorącą prośbę mam, że jak będzie jakieś tam spotkania z tą koleją, prawda, żeby ludzie to bardziej nagłaśniać, żeby ta komunikacja jednak działała troszkę lepiej między nami, dobrze? Proszę, pani wójt. No ja muszę się odnieść, bo no tak jak mówię, jeżeli odbywa się komisja, no to są troszeczkę inne zasady. To nie było spotkanie, co ja jeszcze może odczytam. Konkretnie wniosek PKP. Zwracam się z prośbą o organizację spotkania z przedstawicielami władz gminy Mełgiew celem prezentacji wariantów połączenia kolejowego Lublin-Łęczna LW Bogdanka po wprowadzonych korektach. Jeśli to możliwe, to w pierwszym kroku chcemy zaprezentować projekt na posiedzeniu Komisji Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mełgiew. I dlatego też ta prośba została przedstawiona do komisji wskazywanej. No tak jak mówię, no z naszej strony jeżeli jest, jak to się mówi, oddelegowana osoba do kontaktów i jest przedstawicielem zainteresowanych mieszkańców, no to było spełnione, pomimo tego, że żadnego takiego obowiązku nie ma. Natomiast jeżeli będą spotkania dla mieszkańców z PKP, tak jak zawsze, proszę Państwa, no wszystkie te informacje będą na bieżąco przekazywane. No i patrząc po gronie osób, które wczoraj były na komisji,
to te osoby, które przychodzą na spotkania, no na pewno nie wszystkie, ale te głównie zainteresowane były, tak? To też Państwo na pewno Teraz będziemy zauważyli. mieli inne osoby zainteresowane. Ależ oczywiście, natomiast ja też to rozumiem, ale tak jak słyszał pan radny na wczorajszej informacji, pan dyrektor określił, że on nie widzi już możliwości spotykania się, tak? No to też tu nie czarujmy dzisiaj, że PKP będzie taka chętna na te spotkania, tak? Bo wczoraj było zaprezentowane, że to jest w sumie, żeby traktować tą wersję jako ostateczną i żadnych więcej spotkań z mieszkańcami no nie przewidują, bo nie widzą takiej potrzeby, tak? Więc żebyśmy tu też nie dawali jakichś ułudnych nadziei mieszkańcom, tylko po prostu no mówmy wprost, jak to wygląda. Natomiast to nie znaczy, że nie będziemy o nie wnioskować, tylko że no zdanie PKP wczoraj wyraziło jasne, tak? A tu my dzisiaj będziemy rozmawiać, że kolejne spotkania, a przecież no wczoraj całkowicie była odmowa takiej sytuacji, to żeby tu ktoś nie oczekiwał, że te spotkania będą, tylko będzie udostępniony w przyszłym tygodniu, środa, czwartek materiał. I no tutaj, proszę Państwa, no pierwsze co musimy robić, no to każdy mieszkaniec musi swoją działkę zobaczyć i pisać, czy to do mnie, co ja przekażę, tak, czy ewentualnie bezpośrednio do PKP, tak, no innego wyjścia po prostu nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę, że rzeczywiście, tak jak pani wójt mówi, PKP powiedziała, że już się spotykać więcej nie będzie, tak? A jeszcze raz chciałbym usłyszeć od członka Zarządu Powiatu Świdnickiego informację dotyczącą ciągu pieszo-rowerowego, żeby to była taka informacja, kiedy mieszkańcy mogą liczyć na wybudowanie tego ciągu pieszo-rowerowego. Bo już w ubiegłym roku miało być rozpoczęcie i w budżecie były zabezpieczone fundusze i do tej pory nie ma. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jak na chwilę obecną umowa jest podpisana na ten pierwszy projekt, który obejmuje kopiec Kopciuszki. Ten duży projekt, w którym znajduje się odcinek między Mełgwią a Trzyszkowicami i miejscowości Podzamcze, jeszcze czekamy na ocenę tego. Ale no wieści są dobre. Dziękuję. A jeszcze pani Kurowskiej odpowiem, że ja już zgłaszałam ten odcinek we Franciszkowie, ale jeszcze będę to monitorować. A odnośnie wykonywania tej ścieżki rowerowej, pewnie gdzieś informacja. Pan radny Augustyniak jeszcze chciał zabrać głos? Bo już będziemy kończyć. Proszę. Pani radna, to chodzi o ten kopiec Kopciuszki, bo to się tak ładnie nazywa, ale... Proszę, pan radny Augustyniak. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko króciutko chciałem jeszcze w dwóch słowach odnieść się do tej petycji, a zanim to zainspirowany słowami pani radnej Kurowskiej, to tak chciałem też przekazać, żebym nie został źle zrozumiany, że podnosząc te stawki, my tu jesteśmy przeciwni propagowaniu sportu i ruchu. Wręcz przeciwnie, wszyscy Państwo mnie chyba znają, jak nie to powiem jeszcze raz, że jestem ogromnym orędownikiem każdego ruchu, każdego sportu. Wiecie Państwo, że dużo jeżdżę rowerem, ruszam się, staram się odżywiać zdrowo i bardzo się cieszę, że te zajęcia odbywały się na tej sali, a odnosząc się jeszcze do tu kilku słów i stwierdzeń, to pani pisząca petycję stwierdza, że dla wielu mieszkańców to przestrzeń do spotkań, integracji i budowania zdrowych nawyków, z której korzysta młodzież, dorośli, seniorzy oraz całe rodziny. Sala fitness.pl umożliwia zabieranie na ćwiczenia dzieci, które do 16 roku życia nie muszą wnosić opłat. Natomiast ja, jeśli mogę, poddam jeszcze panu prowadzącemu te zajęcia, że może wyjść jeszcze z taką inicjatywą, żeby zachęcać nie tylko rodziny i dzieci tych rodzin, natomiast żeby wyszedł z inicjatywą zorganizowania zajęć dla dzieci szkolnych i młodzieży takiej, która akurat niekoniecznie musi wydawać się na takie zajęcia z rodziną. I jeszcze kończąc, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypracowanie rozwiązania, które pozwoli zachować tę cenną inicjatywę z korzyścią dla mieszkańców poprzez ponowne przeanalizowanie wysokości czynszu za wynajem, podjęcie rozmów z właścicielami sala fitness.pl. Myślę, że to inicjatywa powinna należeć do
właściciela firmy salafitness.pl, a nie to pani wójt będzie zachęcała do spotkań. Więc ja myślę, że pani wójt, jak wcześniej się wypowiadałem, nie odmówi spotkania, a wręcz przeciwnie i tu jako przewodniczący komisji też będę panią wójt mobilizował, żeby takie spotkanie się odbyło, no, ale to my czekamy na inicjatywę pana prowadzącego, nie zaś odwrotnie. Dziękuję bardzo. Proszę, pan sołtys Koperski. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę, drugi mikrofon może podać. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, miałem już nie mówić, ale wrócił ten temat kolei. Taka tylko moja obserwacja z wczorajszego posiedzenia. Proszę też zobaczyć na taką rzecz, że oczywiście PKP przyjmuje wnioski poszczególnych ludzi, ale czasem te wnioski mogą być też w kolizji z interesami gminy. Tak jak pani wójt zauważyła, że nastąpiło jakieś przesunięcie przykładowo przystanku z jednego miejsca do drugiego na wniosek kogoś, tak? Ale niekoniecznie to rozwiązanie w całościowym rozrachunku może być dobre. Idealnie by było, ale pewnie tego się nie osiągnie, żeby był taki, znaczy nie dogodzi się wszystkim, ale żeby był ten punkt zbiorczy i wiadomo, wiodącym jakby organizacją do konsultacji była gmina czy pani wójt z PKP, żeby zbierała, ale tak jak mówię, przyjmowanie coraz większej ilości wniosków przez PKP będzie powodowało większy chaos. I tak mi się wydaje, że oni tak zrobią strategiczną inwestycję z pominięciem ważnych interesów, które pani wójt tutaj widzi, moim zdaniem. Dwa, trochę humorystycznie, trochę nie, ale jak pani wójt zachęciła panie do udziału w OSP, to ja na poważnie też zachęcę panie, które jeszcze mogą, do innych działań, które też mogą się przyczynić do patriotycznych, czyli powoływania nowego pokolenia, bo to też jest wyraz może niepopularny, prawda, w dzisiejszym czasie, ale też jest wyraz dbania o ojczyznę, a do OSP oczywiście tam po 40, po 45 zapraszać można. Natomiast też w mojej ocenie to też jest równie ważne, tak, żeby nas nie zabrakło. Trzecia sprawa, jak wiem, to powiem, hala Broniewski w Świdniku, koszt za godzinę około 300 zł, tak więc wiem, że ludzie ze Świdnika lubią hale w gminie Małgiew, bo są tanie, tak więc to 120 zł też moim zdaniem jest optymalne. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pani sołtys chciała zabrać głos, proszę mikrofon. Pani sołtys Jasińska, proszę. Uważam, że nasze dzieci są najważniejsze, dla nich była ta sala postawiona i po prostu nie możemy, no tutaj jeśli jest przez 5 dni zajmowana sala, to kiedy te dzieci mają ćwiczyć? Nie od jednego dziecka słyszałam, że po prostu mają problem z szatnią, bo im pan coś tam wyrzuca, bo nie mogą coś tam sobie zrobić, no to tak być nie może, no przepraszam bardzo. To ja mam ich zapraszać do swojej świetlicy, żeby one w świetlicy ćwiczyły, gdyby chciały, jak najbardziej, ale po prostu no, w ten sposób nie możemy tego popuścić. To jest sala dla dzieci, dla szkoły i więcej nic innego, po prostu. Dziękuję bardzo. Jeszcze wiceprzewodnicząca Wińska, proszę. Ja już tak, ostatni chyba głos. W woli uzupełnienia przewodniczącego Komisji Oświatowej. Proszę Państwa, temat ustalania stawek i wynajmu sal gimnastycznych był podejmowany bardzo dużo wcześniej, więc to nie jest temat teraz, na tą chwilę, gdzie akurat to się styknęło no po prostu z tym trudnym tematem, prawda? Ale to już było wcześniej proponowane i była propozycja ustalania tego, więc to nie jest temat na teraz ten bieżący. Tyle chciałam dopowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak wiceprzewodnicząca zapowiedziała, to był ostatni głos, czyli zamykam punkt 10. Otwieram punkt 11. To znaczy, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. 31 oczywiście. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, ale to już tylko pan wójt. Proszę, pani wójt.
Szanowni Państwo, ja tylko tak uprzedzę, że może nie będzie konieczności sesji nadzwyczajnej już w okresie wakacyjnym, więc chcę tylko przypomnieć o dożynkach, proszę Państwa. Serdecznie zapraszamy. Przedostatnia niedziela sierpnia. Będą to dożynki 23, 22 również w sobotę będzie kino letnie. Prosimy obserwować stronę. Oczywiście Państwo będą też indywidualnie zawiadamiani, ale żeby już tak sobie regulować czas, żeby koniecznie wszyscy radni i wszyscy Państwo sołtysi mogli uczestniczyć w tych naszych najważniejszych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak Pani Wójt powiedziała, myślę, że miesiąc lipiec i sierpień będzie bez sesji, no chyba że jakieś pieniądze się znajdą, fundusze, no to będziemy musieli zwołać sesję nadzwyczajną, ale myślę, że nie. Wysoka Rada, drodzy goście, wobec wyczerpania porządku obrad stwierdzam w kwestii formalnej, że przebieg obrad 31. zwyczajnej sesji Rady Gminy Małgiew odbył się zgodnie z wymogami i regulaminem. Wszystkim dziękuję za udział. Zamykam punkt 11 i zamykam obrady sesji.